Nurek w służbie publicznej. Nurkowanie kojarzy się zazwyczaj z wypoczynkiem i przyjemnością. Jednak osoba wykonująca tę czynność w służbie publicznej musi niekiedy stawić czoła trudnym i nieprzyjaznym warunkom. Jej głównym zadaniem jest przeszukiwanie zbiorników wodnych w celu odnalezienia topielców lub ofiar zbrodni, których ciała mogły zostać porzucone w wodzie. Często zajmuje to wiele godzin przy niskich temperaturach i słabej widoczności. Na dokładkę wystarczy wyobrazić sobie widoki, jakie czeka nurka, gdy w ciemności wreszcie odnajdzie ciało. Specjalista od dezynfekcji miejsc zbrodni i zgonów. To nie policjanci sprzątają miejsce zbrodni po zakończonym śledztwie. Zajmują się tym specjalne firmy, które najczęściej na zlecenie rodziny porządkują otoczenie, w którym doszło do incydentu. Dezynfekują powierzchnie, utylizują przedmioty i meble, które mogły mieć kontakt z krwią i innymi wydzielinami z ciała, zrywając nawet podłogi, jeśli zbyt mocno pochłonęły zapach. W skrócie, dbają o to, by pomieszczenie było czyste i bezpieczne dla kolejnego lokatora. Nekrobadacz. Jego praca polega na badaniu rozkładu istot żywych, począwszy od dekompozycji ciała człowieka, poprzez zwłoki konia, aż do najmniejszych zwierząt, jak choćby dżownicy. Wszystko po to, by pogłębić wiedzę na temat mechanizmów gnicia i rozkładu szczątków. Osoba taka analizuje pozostałości pożartych zwierząt, by odkryć ślady kanibalizmu. Jak twierdzą eksperci, najtrudniejsze w tym zawodzie dla każdego nekrobadacza jest to, by oddzielić skórę od szkieletu i wytrzymać odór, który towarzyszy rozkładowi danego ciała. Palacz medycznych odpadów. Wszystkie organy i tkanki wyjmowane z naszego ciała podczas operacji muszą gdzieś potem trafić. Codziennie ich tony zwożone są ciężarówkami do specjalnych fabryk, w których są następnie przetwarzane. Tam czekają już na nie technik ubrany w specjalny zabezpieczający strój, który przewozi wózkiem różne tkanki, jakich zostaliśmy pozbawieni podczas operacji, do krematorium. Według znawców zawodu, odór, jaki wydziela się podczas spalania ludzkich wnętrzności, to mieszanka zapachu jedzenia dla psa z zapachem palonego plastiku. Z kolei strzykawki, zakrwawione bandaże i zaropiałe gazy są gotowane na parze w temperaturze przynajmniej 150 stopni przez 40 minut. Potem zostają zgniecione i wyrzucone na miejskie wysypisko śmieci. Czyściciel przenośnych toalet. U niektórych wywołują wstręt i obrzydzenie, często używane w sytuacji kryzysowej jako przykra konieczność. Jednak ktoś musi dbać o czystość przenośnych toalet, których zgromadzona zawartość wysysana jest przez specjalne maszyny. Następnie toalety zostają dokładnie sprzątnięte i zdezynfekowane dzięki wykwalifikowanym pracownikom. Likwidator. Likwidatorami oraz, jak niektórych określano mianem, biorobotami, ich zadaniem było uprzątnąć promieniotwórcze cząstki z terenu elektrowni atomowej w Czarnobylu. Blisko 600 000 mężczyzn i kobiet zmobilizowano do przyjazdu do Prypeci, po czym wysłano ich na teren elektrowni, by ugasić źródło pożaru. Wielu likwidatorów pracowało na dachu trzeciego reaktora, gdzie promieniowanie, jak można się domyśleć, było największe na całym terenie. Masturbator zwierząt. Masturbator zwierząt to osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem nasienia od czworonogów, które jest bardzo cenne. Może być wykorzystywane do wielu badań lub do inseminacji. Oczywiście obecnie istnieją bardziej nowoczesne metody pozyskiwania nasienia, jak na przykład specjalne sondy lub sztuczne pochwy. Jednak tradycyjni ręczni masturbatorzy wciąż są potrzebni, mimo iż praca ta nie jest wymarzoną pracą, to nadal wiele osób do dnia dzisiejszego decyduje się przyjąć takową ręczną robotę. Tester zapachów z odbytu. Zawód testera zapachów jest popularny w wielu branżach, chociażby w kosmetycznej czy produkcji perfum. W tym miejscu jednak nie mówimy w żadnym wypadku o perfumach, ale o nauce.
Pewien gastrolog wziął na celownik bardzo wąskie pole badawcze i zajął się pracami nad gazami wydobywającymi się z odbytu. W swojej pracy ustalił m.in., że najbardziej cuchnącym składnikiem gazów jest siarkowodór. Metoda ich prowadzenia jest lekko mówiąc dziwna. Otóż naukowiec zatrudnia testerów, których zadaniem jest pobieranie próbek od osób, które oddają swoje pierdy, gdy kolejny stoi za nim i wciąga nosem to, co kolega przed chwilą puścił. Wyobraźcie sobie tak 8 godzin, idzie się zaczalić. Sprzątacz kina porno. Te osoby, co nie wiedziały, informuję. Tak, takie kina istnieją i mają się dobrze, nawet chyba lepiej niż zwykłe kina. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale tak jest. Wszystkim znane, klasyczne sale kinowe sprzątają ludzie i jest to normalna praca. Tutaj sytuacja wygląda tak samo w przypadku kin porno, z tą różnicą, że sprzątacz bądź sprzątaczka między fotelami rzadko znajduje butelkę po piciu czy karton po popcornie. A co można tam znaleźć? To zostawię już waszej wyobraźni. Tanatopraktolog. Tanatopraktolog, czy inaczej tanatokosmetolog, to zawód wymagający dużej odporności psychicznej. Praca zdecydowanie nie należy do przyjemnych, a na pewno zasługuje na miano najgorszej pracy na świecie. A mowa tutaj o tanatokosmetologu, czy inaczej bądź, prościej mówiąc, wizażyście zwłok. Praca nie jest dla każdego, gdyż wymaga ciągłego kontaktu ze zwłokami, do czego nie każdy z nas się nadaje. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za przygotowanie zmarłego do pochówku. Zalicza się do nich mycie, ubieranie oraz zabezpieczenie ciała. I właśnie tym zajmuje się tanatokosmetolog. Jednym z zadań tanatokosmetologa jest też m.in. wykonywanie pośmiertnego makijażu w celu ukrycia oznak śmierci. Osoba, która pracuje w prosektorium, może zajmować się też tanatopraksją. Jest to zabieg, który polega na zabezpieczaniu ciała przed rozkładem. Na dziś to wszystko. Dzięki za obejrzenie materiału i oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, a na pewno nie ominie was żaden nowy materiał. Do następnego, pozdrawiam was, cześć!